Witam na kanale CPS, Centrum Przygotowania Sportowego. Nazywam się Igor Dzierżanowski i zapraszam na recenzję uchwytów Angles 90. Angles 90 to włoska firma, której założyciel w 2017 roku wpadł na pomysł stworzenia ergonomicznych i uniwersalnych uchwytów treningowych. Opracowano i przetestowano około 70 różnych modeli z udziałem około 300 sportowców i tak w 2018 roku powstały Angles 90 Grips, które zostały wprowadzone do masowej produkcji oraz sprzedaży. Firma opatentowała swój produkt w Unii Europejskiej oraz Stanach Zjednoczonych. Angles 90 sprzedawane są parami, zbudowane są z ergonomicznej części chwytnej oraz przechodzącej przez nie taśmy nośnej w formie zaszytej pętli. Uchwyt jest lekko wygięty, profilowany i pokryty antypoślizgowym materiałem, a taśma nośna jest z bardzo wytrzymałego materiału, nierozciągliwa i producent podaje, że jeden uchwyt jest w stanie wytrzymać obciążenie do 180 kg. Angles 90 mogą mieć różne zastosowanie, można ich używać w wielu różnych ćwiczeniach, a także chwytać na różne sposoby. Klasyczne ustawienie, nazywane ergonomicznym, jest bardzo wygodne w treningu pull, czyli gdy coś przyciągamy. Zalecane przede wszystkim przy większych zakresach powtórzeń. Ustawienie Power, czyli uchwyt odwrócony względem ustawienia ergonomicznego, pozwoli łatwiej utrzymać duże obciążenia. Warto dodać, że zarówno przy ustawieniu ergonomicznym, jak i Power możemy w prosty sposób skrócić taśmę, przekładając ją przez szczelinę jednego z boków. Ustawienie Power Plus to takie, gdzie paski wychodzą po bokach uchwytu i najlepiej sprawdzi się w treningu push, czyli gdy coś odpychamy. Ustawienie wertykalne, czyli pionowe, pozwoli inaczej ustawić dłoń i fajnie sprawdzi się przy niektórych ćwiczeniach. Pokażę teraz kilka przykładowych zastosowań. Po pierwsze, podczas podciągania czy innych ćwiczeń pull, dzięki zastosowaniu Angles 90 mamy, można powiedzieć, uwolnione stawy kończyny górnej, co oznacza, że jeżeli ktoś ma problem z ruchomością czy bóle w obręczy barkowej, łokciach lub nadgarstkach, to możliwość skrętu dłoni i poprowadzenia jej w bardziej anatomiczny sposób może być korzystnym rozwiązaniem. Po drugie, dzięki uchwytom możemy zwiększyć zakres ruchu, np. w takim ćwiczeniu jak wiosłowanie ze sztangą w opadzie czy w leżeniu na ławce, ponieważ sztanga jest odsunięta i nie będzie blokowała końcowej fazy ruchu. Po trzecie, możemy wygodnie połączyć kilka obciążeń, jeżeli nie mamy jednego o większej masie, np. do spaceru farmera czy innych ćwiczeń. Po czwarte, jeżeli trenujemy z taśmami podwieszanymi i mamy w nich niewygodne uchwyty lub sami chcemy zrobić taśmy treningowe, to możemy łatwo wykorzystać do tego Angles 90. Po piąte, uchwyty możemy użyć podczas przysiadów ze sztangą z przodu, jeżeli w pozycji front rack, np. przy większej ilości powtórzeń, czujemy dyskomfort w łokciach czy nadgarstkach. Po szóste, Angles 90 może również poprawić komfort pracy na wyciągu lub innych maszynach treningowych. Po siódme, uchwyty możemy użyć także w treningu z gumami oporowymi. Po ósme, możemy także skrócić zakres ruchu, np. w martwym ciągu, jeżeli zależy nam na wzmocnieniu końcowej jego fazy. Zastosowań może być prawdopodobnie jeszcze więcej, natomiast jak jesteśmy już przy martwych ciągach, to sprawdzę jeszcze wytrzymałość Angles 90. Tak jak mówiłem, producent podaje, że jeden uchwyt jest w stanie wytrzymać ciężar 180 kg, dwa uchwyty 360 kg. Ja założyłem na gryf 310, ponieważ niestety nie mam takich talerzy, żeby założyć większe obciążenie, także to jest moje maksimum. No i spróbuję to podnieść, użyję do tego jeszcze pasków treningowych, ponieważ nie będę w stanie już utrzymać uchwytów po prostu w samych moich dłoniach. Natomiast tu nie chodzi o jakieś moje maksy, tylko o sprawdzenie wytrzymałości Angles 90. Były trudności trochę z założeniem tych pasków, natomiast same uchwyty nie słyszałem, żeby
cokolwiek stryknęło, żeby cokolwiek się stało. Szwy wyglądają tak samo jak wcześniej. Także myślę, że producent nie oszukuje i rzeczywiście ta wytrzymałość jest bardzo duża. Podsumowując, Engels 90 to fajne, dobrze wykonane, godne polecenia narzędzie. Pokazałem bardzo dużo różnych zastosowań, także każdy jest w stanie samemu ocenić, czy przydałyby mu się takie uchwyty. Link do strony producenta pozostawiam w opisie pod filmem. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany zakupem, to myślę, że fajnie jest wybrać ten sprawdzony, oryginalny produkt, mimo że na rynku jest także kilka podróbek. Taką najpopularniejszą jest prawdopodobnie Most Grip, ponieważ wygląda podobnie. Dajcie znać w komentarzu, czy chcecie, abym nagrał film, gdzie porównam te dwa uchwyty. To wszystko w tym odcinku. Jeżeli podobała Ci się ta recenzja, to zostaw łapkę w górę i nie zapomnij o subskrypcji z dzwoneczkiem. Biceps, piona!